Proponujemy Państwu cykl programów dotyczących kluczowych wyzwań rozwojowych województwa pomorskiego. Jednym takim wyzwaniem jest produkcja stoczniowa. Dlatego też nieprzypadkowo dzisiaj spotykamy się na terenie stoczni Christ. Stoczni prywatnej, stworzonej od podstaw, która w tym roku kończy 35 lat swojej działalności. W okresie tym stocznia realizowała najtrudniejsze kontrakty na budowę skomplikowanych technologicznie i innowacyjnych statków i konstrukcji morskich. Niedawno na terenie stoczni Christ odbył się konwent gospodarczy przy Związku Uczelni imienia Daniela Fahrenheita. Podczas tego spotkania naukowcy, łącznie z przedstawicielami gospodarki, stoczniowcami, dyskutowali, jakie są możliwości stworzenia unikatowej platformy do wydobywania i utylizacji zalegającej broni chemicznej na dnie Bałtyku jako pozostałości po II wojnie światowej. Przyszłość Morza Bałtyckiego i gospodarki morskiej rysuje się w Gdyni. Właśnie tam, w stoczni Christ S.A. odbyło się kluczowe spotkanie. 6. posiedzenie konwentu gospodarczego przy Związku Uczelni Fahrenheita. Głównym tematem była ochrona czystości wód Bałtyku. Eksperci z nauki i przemysłu omawiali zagrożenia. Od wielu lat na Politechnice Gdańskiej trwają badania dotyczące oczyszczania wód Morza Bałtyckiego. Powstały zespoły, które w obrębie swoich doświadczeń i kontaktów z otoczeniem gospodarczym zbudowały konsorcja z firmami. Współpraca z dużą jednostką, taką jak Christ, pozwoli na rozwinięcie tych wszystkich działań do wyższego poziomu TRL, dzięki czemu zastosowanie rozwiązań naszych naukowców będą miały praktyczny wymiar. Przyjęto też apel o oczyszczenie i ochronę Bałtyku z silnym poparciem Senatu RP. Żeby oczyszczać, to musi być obiekt przynajmniej taki, który pływa, który jest wszędzie w stanie dopłynąć, zanurzyć czy opuścić, powiedzmy, roboty do usuwania przede wszystkim bomb różnego typu powojennych, wraki jednostek. Aktualnie Urząd Morski, wiem, robi pełną analizę w Bałtyku. Chodzi o to, żeby mieć docelową wiedzę, co w tym Bałtyku tak naprawdę jest. To wydarzenie w Christ było platformą dla wspólnych działań na rzecz środowiska Morza Bałtyckiego i przyszłości regionu. Co więcej, zainicjowano pomorską koalicję na rzecz rozwoju przemysłu centrów przetwarzania danych i AI z inicjatywy Bałtyckiego Instytutu Transformacji Energetycznej. Dzisiejszymi moimi rozmówcami są gospodarz tego miejsca, prezes zarządu stoczni Christ S.A. Ireneusz Świrko, przewodniczący Rady Nadzorczej i współwłaściciel stoczni Christ Krzysztof Kulczycki oraz Paweł Olechnowicz, doradca prezesa koncernu Orlen i członek Rady Nadzorczej Energa S.A. Panie prezesie, jak to się stało, że stocznia Christ zdecydowała się pomóc w rozwiązaniu tego nierozwiązywalnego, jak się okazuje dotychczas, problemu? Naszym założeniem z kolegą, bo jesteśmy wspólnikami, są takie, że nie ma rzeczy niemożliwych, wszystko da się rozwiązać. I to jest w zasadzie ten temat, o którym tutaj rozmawiamy. Trudny, skomplikowany, ale jest też do rozwiązania. Oczywiście kwestia przemyśleń i w jaki sposób to zrobić, kwestia dostępnych środków. No jest to obiekt duży, zanieczyszczenie z tego, co Politechnika, mówi pan profesor Romiński, to jest ponad 30 000 ton różnych nabojów. I to są chemiczne i są naboje nie tylko chemiczne. To wszystko trzeba było utylizować. Są już firmy na świecie, które
podobne prace wykonują na innych obiektach. Mam na myśli firmę fińską Lamor, która może nie uzbrojenie utylizuje, tylko wszystkie chemikalia, które znajdują się w wodzie. Mam na myśli Arabię Saudyjską i ta firma od wielu, wielu lat te prace tam wykonuje. Jeżeli chodzi o Bałtyk i te zanieczyszczenia, które są, należałoby zaproponować czy wykonać jakieś konstrukcje stalowe pływające, które dałyby możliwość utylizacji bezpośrednio na morzu, na barce czy na statku, na pokładzie w każdym razie. Widzieliśmy takie barki, na których stały hale. W tych halach utylizowano to. Natomiast jeżeli chodzi o chemiczną broń, no to inne technologie przewidywane są. Zatapiane rury o średnicy około metra na dno i na dole roboty w tą rurę przesuwają pociski właśnie chemiczne. A później całość za jednym ruchem jest wyjmowana za pomocą jakiegoś udźwigowienia. No i na takiej hali później są one utylizowane. Oczywiście to muszą być specjaliści. Musi być zgoda odpowiednich służb na wykonanie takich prac przyszłościowo. Ja rozumiem, że pan prezes nie boi się wyzwań technicznych, technologicznych, ale mnie zaintrygowało, że w jednym z wywiadów pan prezes powiedział, że nie traktuje pan tego działania jako biznesowe, ale raczej jako swoją misję, bo stocznia nagle zajmująca się czystością wód Bałtyku, zakładająca fundację wspólnie z Polską Akademią Nauk w tym zakresie, to świadczy o tym, że akurat w tym przypadku traktujecie to raczej jako swoją taką misję, a nie jako możliwość jakiegoś zarobku. Znaczy zarobek na pewno tu nie wchodzi w rachubę. Natomiast jest to misja, bo co dużo mówić, Bałtyk jest bardzo mocno zanieczyszczony i są rejony, gdzie w ogóle nie ma dostępu tlenu. Polska Akademia Nauk w tej chwili pracuje nad rozwojem alg, czyli hodowla, która zabezpieczy, powiedzmy, dopływ tlenu do tych rejonów, gdzie taka sytuacja ma miejsce. Jest to wyzwanie, może które nie daje tutaj dochodów specjalnych. Przykład nawet ostatnio zrobionej opery u nas na terenie stoczni, które też przychodu żadnego nie wykonało, ale pokazało, że przemysł stoczniowy to też jest kultura. Można coś wnieść, powiedzmy, i to jest tak samo jak Bałtyk. Brudny, to trzeba go wyczyścić. Jakie metody? Ale powróćmy jednak do produkcji stoczniowej i chciałem pana przewodniczącego spytać, macie w swoim portfolio aż 375 statków, które są nietypowe, nowatorskie. To takie niezwykłe osiągnięcie jednak w tej gospodarce stoczniowej. Christ to polska stocznia produkcyjna działająca od 35 lat. Firma została założona w 1990 roku w Gdańsku. Od 2012 roku działalność Christ prowadzona jest w Gdyni, na terenie dawnej stoczni Gdynia. Doświadczenie stoczni obejmuje realizację blisko 500 projektów. Od 2009 roku Christ rozszerza działalność w sektorze offshore. Przedmiotem działalności jest budowa konstrukcji hydrotechnicznych, statków oraz modułów dla morskich farm wiatrowych. Firma zajmuje pozycję wśród europejskich podmiotów działających w tym segmencie. Christ koncentruje się na wdrażaniu rozwiązań uwzględniających innowacje i aspekty ekologiczne.
Realizowane projekty charakteryzują się zaawansowaniem technologicznym oraz zgodnością z wymogami środowiskowymi. Stocznia jest zaangażowana w realizację projektów, które stanowią element rozwoju morskiej infrastruktury Europy. Jeżeli wy jesteście takim dobrym dostawcą specjalistycznych statków, to mnie ciągle nurtuje pytanie, ile statków wyprodukujecie dla nowo powstających morskich farm wiatrowych? Bo przecież są inwestorzy, i to polscy, którzy rozpoczynają tą budowę. Są potrzebne statki offshore'owe do budowy, do serwisowania, do ochrony morskich farm wiatrowych. Budujecie to dla armatorów na całym świecie. Ile takich zamówień macie? A może jeszcze bardziej ogólnie powiem, ile statków zbudowaliście przez te 35 lat dla polskich inwestorów i polskich armatorów? No, tu tylko zaskoczę. W ciągu 35 lat tylko jedyny statek został zbudowany przez nas dla polskiego armatora. Jest to pływający po dzisiaj IMOR, statek naukowo-badawczy, którego podniesienie bandery nastąpiło do roku bodajże 2005. A dalej cisza i posłucha. A teraz wracając do tematu jednostek, które miałyby służyć do wzniesienia farm wiatrowych na Bałtyku, do serwisowania, a następnie utrzymania infrastruktury krytycznej, to muszę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy zero. Pierwszy etap został już kontraktowo rozdzielony do wszystkich, powiedzmy, zachodnich firm, które wzniosą nam farmy wiatrowe. Dalej będą serwisować te farmy wiatrowe i stąd koszt energii pójdzie w górę. Będzie znacznie wyższy. Teraz my robimy ze wszech miar, co najmniej od 5 lat. Uderzamy do wszystkich możliwych urzędów, do wszystkich możliwych potencjalnych inwestorów, aby ktoś wreszcie zdecydował się na podjęcie decyzji o budowie jednostki do wznoszenia farm wiatrowych, do serwisowania farm wiatrowych i w przyszłości do zabezpieczenia tej infrastruktury krytycznej. To, co się mówi w przeciągu roku, powiedzmy od roku czasu, to jest światełko w tunelu, ale pamiętajmy, czas ucieka. Jednostka niezbędna do wzniesienia farmy wiatrowej, łącznie z czasem projektowania, to jest około 4 lat. A dlaczego 4? 3 lata trzeba czekać na dźwig, który jest w stanie podnieść ciężar o wadze 2,5 do 3 tysięcy ton. Także proszę Państwa, jeżeli chodzi o pierwszy etap, zapomnijmy, że cokolwiek będzie robione polskimi jednostkami, a jeżeli chodzi o drugi etap, to bijmy się w pierś i decydujemy szybko, żebyśmy na drugim etapie potrafili stworzyć i polską firmę, która wzniesie farmy wiatrowe, polską firmę, która potrafi oserwisować i która zapewni bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Panie prezesie, intryguje mnie, dlaczego nie czekając na realizację postulatu, który zdefiniowaliśmy rok temu o powołaniu spółki armatorskiej dla offshore'u, pan zdecydował się i jako Stocznia Christ taką spółkę akcyjną założył. Tak. Założyliśmy tą spółkę 3 miesiące temu. Szukamy w tej chwili wsparcia w instytucji państwowej. Były rozmowy prowadzone z Agencją Rozwoju Przemysłu, ponieważ akurat w tej instytucji przez ostatni okres kilku miesięcy władze się zmieniały cyklicznie, a średnio w miesiącu. No, nie było możliwości nawiązania takiego kontaktu powiązanego z finansowaniem.
Myśmy w ubiegłym tygodniu spotkaliśmy się ze spółką, nie będę wymieniał może nazwy, ale zachodnią, która jest bardzo mocno zainteresowana budową jack-upa przy odpowiednim swoim wkładzie. Taki jack-up, który dzisiaj należałoby zbudować pod te farmy, które są planowane, to po pierwsze, no, to co kolega wspomniał, że okres budowania związany jest z zakupem dźwigu, no to jest okres około 4 lat, ale może to te lata nie są istotne, tylko istotne jest to, że jeżeli dzisiaj nie rozpoczniemy budowy, to i ten drugi etap w ogóle nie będzie, że tak powiem, możliwy do zrealizowania. Panie prezesie, macie tyle sukcesów. Stocznia nie boi się żadnych wyzwań? No jesteśmy najlepsi, oczywiście potwierdzam. Mogę wymienić kilka jednostek i pochwalić się nimi. Pierwsza właśnie jednostka wyróżniona to było Innovation. Ta, z którą 12 lat sądzimy się w Hamburgu, to też jest sukces, że nie poddaliśmy, a walczymy o swoje. No, ostatni statek to jest obiekt pływający, to jest do budowy tunelu pomiędzy Niemcami a Danią, który właśnie w przyszłym miesiącu, w kwietniu, zacznie pierwsze elementy zatapiać. No, inne obiekty. No, to ja mam tutaj... Ale panie prezesie, Tak. parę lat temu mi pan opowiadał, że zbudowaliście taki statek, który gdzieś pływał wokół brzegów chyba Francji i z tego statku budowano autostradę, która Tak była jest. przylepiona do takiego stromego klifu. To znaczy tak, to było na wyspie Le Réunion francuskiej, ale przy Madagaskarze. Ponieważ autostrada, która biegła tam na tej wyspie, była uszkadzana przez spadające kamienie, czy głazy nawet, postanowiono, że część tej autostrady przeniesiemy do wody. I w odległości chyba 50 metrów od brzegu zostały postawione słupy. Na tych słupach elementy, które nasza jednostka Zurit układała później, to było 18 kilometrów. Ale to chyba w sumie była jednostka taka prototypowa, która raz zbudowana i jej się nie powiela. Czyli takie zadania przyjmujecie zupełnie nietypowe. Ale jest prawdopodobieństwo, że ta jednostka Zurit może być wykorzystana w przyszłości do, że tak powiem, czyszczenia Bałtyku. Jest odpowiednia powierzchnia na pokładzie, są urządzenia, są suwnice i takie prace można by było na tym urządzeniu robić i taką przymiarkę żeśmy robili. Panie prezesie, dziwię się, że nie chwali się pan takim osiągnięciem, które no, mnie bardzo poruszyło, bo się dowiedziałem, że stocznia Kris zbudowała statek, który został statkiem roku. To chyba jest właśnie statek offshore'owy. No, oczywiście, że offshore'owy w 2012 roku był to największy statek na świecie. Pierwszy i największy, który do dzisiaj funkcjonuje, pracuje, zarabia. No ale przy okazji jeszcze taki obiekt, który służył do zasypania części zatoki w Monako. 6 hektarów zostało zasypane jednostką, na której wykonywano specjalne konstrukcje żelbetonowe, zatapiano. No tak, ale mimo wszystko ja ciągle jakby krążę wokół tematu związanego z morskimi farmami wiatrowymi, statkami offshore'owymi. I jeżeli wy jesteście tak cenionym dostawcą tego typu obiektów pływających, no to aż dziw,
że polscy inwestorzy, którzy mają budować morskie farmy wiatrowe na Bałtyku, nie zwróciły się przede wszystkim do Was, a wydzierżawiają lub kupują te statki offshore'owe u Duńczyków, Koreańczyków czy gdzieś jeszcze. To jest zdumiewające. Ja nie mogę jakby przyjąć tego do wiadomości. To znaczy, na pewno jest to wątek trudny do zrozumienia. Ale jak człowiek się zastanowi dłużej, to może coś przyjdzie do głowy, co jest powodem właśnie takiej zaistniałej sytuacji. Statek roku buduje polska stocznia Christ. Statek offshore'owy uznany jako najlepszy statek w danym roku. I nagle ta stocznia, tak jak powiedział przewodniczący Rady Krzysztof Kulczycki, ma 0 zamówień w portfelu od polskich firm, które rozpoczynają budowę farm wiatrowych. To jest dla mnie jednak sprawa mimo wszystko niepojęta. No, statek roku 2018 to był prom dla Finlandii elektryczny, 100% elektryczny prom. Takich promów zrobiliśmy 3. Też o tym się nie mówi, bo to nie jest offshore'owy, ale pływa od wyspy do wyspy. To był pierwszy prom elektryczny w Europie, Tak. w krajach Unii Europejskiej. Wyprzedzili nas Norwedzy o 2 miesiące. Norwedzy byli pierwsi w świecie, my pierwsi w Unii Europejskiej. No to tylko pozostaje mi apel do prezesa Olechnowicza, ponieważ prezes Olechnowicz, mam nadzieję, trochę nas pocieszy w tym myśleniu, dlatego że prezes Olechnowicz jest w ogóle znany, że na Pomorzu propaguje w ogóle takie myślenie, że Pomorze to hub zielonej transformacji energetycznej. A jeżeli transformacja energetyczna, jeżeli odnawialne źródła energii, to oczywiście morskie farmy wiatrowe. Orlen zaangażował się w budowę morskich farm wiatrowych. Dzisiaj prezes Olechnowicz działa w strukturach Orlenu. Jest szansa na to, żeby jednak polski inwestor zainteresował się możliwościami polskiego przemysłu stoczniowego w zakresie budowy statków offshore'owych? Dokładnie tak. No samo to, że Orlen zajmuje się rozwojem energetyki wiatrowej, morskiej, a Orlen to polska firma, świadczy o tym, że będą realizowane projekty, które powinny angażować znaczny polski content, więc udział polskich firm. O tym oczywiście rozmawiamy, ale to jak słyszę tutaj z wypowiedzi pana prezesa i przewodniczącego, te rozmowy przecież zawsze były od wielu, wielu lat i nadal są i niewiele się w tym zakresie dzieje i mnie to bardzo martwi. Dlatego powołaliśmy Bałtycki Instytut Transformacji Energetycznej tutaj na Pomorzu, który zresztą wczoraj podpisał tutaj porozumienie ze Stocznią Christ dotyczącą budowy tej jednostki, która ma oczyszczać Bałtyk. Więc to są jedna z inicjatyw i będzie wiele inicjatyw, które będą dotyczyły i dotyczą czystości powietrza, czystości wody, czystej energii. Więc mówimy o transformacji energetycznej. My chcemy robić, nie mówić, a chcemy robić. Bardzo wiele się mówi na temat tego, że Pomorze powinno być siłą napędową rozwoju polskiej gospodarki. Tylko jak słyszymy dookoła, to udział polskich firm w realizacji różnego rodzaju pomysłów, projektów jest minimalny albo właściwie żaden.
Dzisiaj mamy taką sytuację, że kończy nam się prezydencja w Unii Europejskiej w czerwcu, ale od 1 lipca Polska będzie przewodniczyć prezydencji państw regionalnych regionu Morza Bałtyckiego. I w związku z tym bardzo istotne, bardzo ważne, co będzie zainicjowane w tym okresie, co będzie mogło być realizowane w kontekście czystej energii, czystej wody Bałtyku przez to państwo, które przewodniczy, więc Polska. Staramy się tutaj jako Bałtycki Instytut Transformacji Energetycznej mieć na to wpływ, ażeby inicjować różnego rodzaju przedsięwzięcia. Estonia, która kończy to swoje przewodnictwo w tym układzie państw bałtyckich, daje nam do rąk Polsce pakiet związany z dekarbonizacją energetyki w rejonie Morza Bałtyckiego, więc i digitalizacją, więc tworzenie podstaw do tego, ażebyśmy budowali cały system, a w systemie są projekty, system stwarzający możliwości prawidłowego funkcjonowania środowiska tego tutaj regionu. Jestem bardzo przekonany, że ten czas polskiej prezydencji okaże się istotnym i będzie odpowiedni wkład w realizację tego pomysłu transformacji energetycznej, że będziemy mieli możliwości inicjowania różnego rodzaju przedsięwzięć, będziemy wspierani przez państwa i regiony i państwa Unii Europejskiej i realizować przedsięwzięcia z udziałem polskich firm. Nie może tak być, że mówimy o tym, że budujemy statki, tylko że tak właściwie to dla kogo? Dla innych państw, jeżeli budujemy, tak? To jest chwała firmy, bo firma się rozwija, ale my dla siebie, dla swoich potrzeb mamy tych budowniczych za granicą. W Korei mamy chińskie technologie. To nie jest złe, to jest współpraca międzynarodowa, ale musimy zadbać o wykorzystanie potencjału naszego, własnego. Na Pomorzu jest ogromny potencjał. Mamy, jeżeli chodzi o region bałtycki, mówi się o 93 gigawatów mocy energii, która będzie zainstalowana, energii wiatrowej. Tak? Polska w granicach 12-13 gigawatów, niedługo powyżej 6 gigawatów mocy. Będzie się naprawdę działo bardzo wiele ciekawych rzeczy, które mają mobilizować nasze możliwości, nasze środowisko, a środowisko pomorskie, środowisko tutaj regionu Morza Bałtyckiego, a szczególnie Trójmiasta z Politechniką, uczelnią techniczną na czele, gdzie inicjujemy współpracę na wysokim poziomie już z IBM-em w zakresie nowych technologii komputera kwantowego. Dzieje się bardzo wiele rzeczy. Jestem przekonany, że zacznie to być nie tylko zauważane, ale realizowane w postaci konkretnych projektów z udziałem polskich inżynierów i polskich firm. Ja myślę, że już sam fakt, że rok temu, kiedy definiowaliśmy główne, takie kluczowe wyzwania rozwojowe dla Pomorza i powiedzieliśmy sobie, że takimi wyzwaniami jest energetyka, zielona transformacja, jest przemysł stoczniowy, to już sam fakt zdefiniowania tych wyzwań spowodował, że zaczęły pączkować oddolne inicjatywy. W zakresie energetyki nikt nie czekał, że zostanie powołany Państwowy Instytut Transformacji Energetycznej. Oddolna inicjatywa, powstał instytut z inicjatywy osób fizycznych i instytucji, które zdecydowały, że jest to niezwykle potrzebne. Z kolei zdefiniowaliśmy w zakresie stoczniowym
spółkę armatorską. Nie czekał nikt, żeby ona powstała. Znowu oddolna inicjatywa. Sam fakt, że dzisiaj pan prezes Ćwirko przewodniczy i monitoruje sprawy tego wyzwania rozwojowego w zakresie rozwoju polskich stoczni, a prezes Olechnowicz sprawy związane z energetyką, to już ta współpraca z wami na dole, oddolna, nie czekając na ani wielkie pieniądze, ani decyzje jakichś władz, sami zaczęliście współpracować jako szefowie tych dwóch zespołów. Jednocześnie podpisaliście współpracę między właśnie tym Bałtyckim Instytutem a spółką inwestorską. Czy pańskim zdaniem taka współpraca oddolna na tych poziomach spowoduje jednak, że będzie taki nacisk na to, żeby polskie stocznie budowały statki dla polskich inwestorów, szczególnie w zakresie offshore'owym? Jest na to szansa? Jesteśmy ludźmi, którym leży na sercu dobro regionu, dobro gospodarki, dobro Polski. Mamy określony wiek, więc zrobiliśmy wiele rzeczy, przeszliśmy różne okresy. Wiemy, co znaczy gospodarka i jej rozwój i wiemy, co znaczy polityka i politykowanie. Powinniśmy to umieć odpowiednio poukładać sobie, tak? Politycy są od polityki i od wdrażania różnego rodzaju regulacji potrzebnych prawidłowej transformacji gospodarczej państwa i regionów. Ostatnie lata spowodowały niestety to, że zbyt dużo ze strony polityki wdarło się polityki do gospodarki i niekompetencji. Te sprawy muszą być naprawione. Mówiono ostatnio w Sejmie na ten temat. Odpolitycznienia spółek Skarbu Państwa, wprowadzenia ludzi kompetentnych do zarządów, do rad nadzorczych, ludzi, którzy potrafią i chcą realizować prawdziwe cele gospodarcze, prawdziwe cele rozwojowe państwa. Jestem absolutnie przekonany, że ten kierunek nie tylko będzie, on musi być zauważony poprawnie, a poprawnie to znaczy, że powinny zacząć się dokonywać prawidłowe zmiany. Jeżeli chodzi o pierwszy wątek, to co BETI, Bałtycki Instytut Transformacji Energetycznej, CRIS, nasze inicjatywy wspólne, to naprawdę jest i będzie realizowane i to jest podstawa do tego, żebyśmy zjednywali jak najwięcej ludzi, jak najwięcej społeczeństwa do tego typu transformacji, do tego typu myślenia. Będziemy komunikować, zresztą powołaliśmy koalicję na rzecz rozwoju systemów sztucznej inteligencji, IT i również transformacji energetycznej. Zapisało się do tego mnóstwo ludzi, przemysłu, naukowców, w tym to jest już, ta inicjatywa zdobywa odpowiednie uznanie. Będziemy to poprzez Bałtycki Instytut Transformacji Energetycznej przekazywać szerzej dalej, żeby to nie tylko sama forma tej inicjatywy była przekazywana, tylko żeby z tego powstawały konkretne działania i konkretne projekty. A do tego, jeżeli mówimy o organach państwa rządowych, żeby było odpowiednie wsparcie i odpowiednie regulacje. Liczę na to, że Polska samorządowa, gdzie delegowane uprawnienia powinny być właśnie tu, gdzie dzieją się podstawowe sprawy i gdzie powinny dziać się podstawowe sprawy, będą transformowane, przekazywane, a odgórnie to, co centralnie będzie wspierane i koordynowane w sposób taki, ażeby zarówno Pomorze, jak i Polska rozwijała się tak, jakbyśmy chcieli, o wiele lepiej. Wydaje mi się, że w tym miejscu akurat jest w pełni zasadne moje pytanie,
panowie, czy postulat, który zdefiniowaliśmy rok temu, żeby rząd powołał swojego pełnomocnika do spraw rozwoju zielonej energii, morskich farm wiatrowych oraz local content, czyli udziału polskich firm w realizacji dużych inwestycji. Czy ten postulat jest nadal aktualny? Pomimo waszego działania, czy uważacie, że taki pełnomocnik byłby dla was wsparciem? Ja jestem lekko sceptyczny do nowych funkcji w rządzie. Mamy ich nadmiar, bym powiedział, jeżeli chodzi o administrację. Jeżeli rząd zostanie zreformowany w strukturach działalności gospodarczej, ochrony środowiska, energetyki, gdzie będziemy mieli odpowiednie instytucje, ministerstwa zreformowane do systemów, które mają odpowiednio zarządzać państwem. Dzisiaj mamy podziały w różnych ministerstwach i z tego tytułu odpowiedzialność, a bardzo często ludzie z biznesu nie wiedzą, do kogo się zwrócić, do którego ministerstwa, bo okazuje się, że temat do załatwienia jest w 2-3 ministerstwach ten sam i odsuwany jest od jednego do drugiego. Jeżeli to zostanie odpowiednio zreformowane, być może wtedy osoba odpowiedzialna za transformację energetyczną państwa, osoba odpowiedzialna za inicjowanie różnego rodzaju przedsięwzięć związanych w tym farmy wiatrowe, ale to nie tylko energetyka wiatrowa. Nie twórzmy stanowisk do poszczególnych przedsięwzięć na poziomie rządu. Twórzmy to w regionach, w których powinny być takie inicjatywy nadzorowane. I to jest region pomorski. I jak mówimy o farmach wiatrowych morskich, to jest Pomorze. To mamy województwo zachodniopomorskie i województwo pomorskie, tak? Wystarczające jest, żeby władza samorządowa z tego regionu odpowiednio została skoordynowana i podjęła odpowiednie inicjatywy i je nadzorowała i miała posłów w strukturach rządowych tam, gdzie jest potrzebne, żeby dać wsparcie dla inicjatyw firm, prezesów, biznesu do tego. To będzie wtedy chodzić. I jeżeli w taki sposób będziemy realizować przedsięwzięcia, wierzę, że ten kierunek w końcu zacznie się przebijać, bo inaczej być nie może. No, wydaje mi się, że to jest wizja bardzo optymistyczna, dlatego ja poproszę prezesa Stoczni KRIS. Przydałby się taki człowiek, do którego moglibyście się zwrócić i porozmawiać na tematy was nurtujące? To znaczy, akurat tutaj z kolegą się zgadzam, że optymizm powinien być w tym momencie. Jest po pierwsze, musi być to osoba znana tu, na Wybrzeżu, a po drugie, no, musi być w rządzie zauważona, żeby rząd w ogóle z tą osobą rozmawiał, bo koordynacja wszystkiego no, musi być stąd sterowana. I moim zdaniem taki pełnomocnik ma rację bytu. No, to troszeczkę mamy tutaj małą rozbieżność. Ja rozumiem, że w dzisiejszej sytuacji taki pełnomocnik jest niezbędny, bo nie ma osoby, która by koordynowała chociażby porozumienie sektorowe sprzed kilku lat dotyczące rozwoju morskich farm wiatrowych. Nikt tego nie nadzoruje, tego porozumienia sektorowego i dzisiaj może faktycznie taki pełnomocnik byłby potrzebny. Ale jeżeli pójdziemy jakby ścieżką myślenia prezesa Olechnowicza, że będzie lepiej i będą resorty tak pracowały i będą tak skoncentrowane, że nie będzie potrzeba jakichś dodatkowych ludzi, którzy będą jeszcze koordynowali pracę kilku resortów dotyczące jednego zagadnienia, to może ten problem sam się rozwiąże. Proszę panów,
Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę dzisiaj. No, chcieliśmy rozmawiać wyłącznie o statkach, o przemyśle stoczniowym, ale na naszej dyskusji piętno odcisnęła energetyka, no bo morskie farmy wiatrowe, statki offshore'owe to jest transformacja energetyczna i to, co powiedzieliśmy o tych zagadnieniach, które łączą i przemysł stoczniowy, i zieloną transformację, czyli morskie farmy wiatrowe, było, wydaje mi się, niezwykle istotne. Dziękuję panom za rozmowę, a Dziękujemy. naszym widzom chciałbym powiedzieć i zapowiedzieć, że następny program będzie poświęcony portom morskim. Dziękuję bardzo.